Cześć! Dzisiaj pokażę Wam, jak wygląda w miarę standardowy dom, jaki możecie wynająć tutaj w Ubud za 6 milionów rupii miesięcznie, czyli 1800 zł mniej więcej. Powiem Wam też, na co uważać wynajmując dom i na co naciąłem się tym razem. Od kiedy na Bali zaczął się sezon deszczowy, większość czasu spędzamy na wybrzeżu, a Ubud odwiedzamy tylko jak jest jakaś okazja. Tym razem przyjechaliśmy na tydzień, więc postanowiliśmy zamieszkać w domu, gdzie będziemy czuć się bardziej komfortowo. Najlepiej gdzieś w moim ulubionym rejonie na północy, gdzie jest jeszcze bardziej zielono, jest znacznie spokojniej niż w centrum, a w 15 minut można skuterem dojechać na jogę. A tak wygląda nasz dom na te kilka dni. Otoczony zielenią, palmami, polami ryżowymi, w środku sypialnia, basen, przyjemna przestrzeń do odpoczynku, a jak trzeba nawet do pracy. To chodźcie, oprowadzę Was. Kiedy że cieknie, a śmierdzi plastikiem, no może to jest jak z kiełbasą, że lepiej nie widzieć, jak to się robi. Na dzień dobry, wejście i od razu piękny ogród. Tym razem zależało mi na tym, żeby znaleźć miejsce, gdzie jest zadbany ogród, dużo zieleni dookoła. Przy basenie mamy ozdobnego bananowca, trochę normalnych bananów, i widok, pola ryżowe. Taka ilość zieleni to jest dawka, której potrzebowałem. I basen, który na zdjęciach wyglądał na trochę większy. Ja teraz kręcę szerokim kątem, ale no, nie popływasz tutaj niestety. I to nie jest jego największy problem, ale o tym opowiem Wam za chwilę. To tyle, jeżeli chodzi o ogród. Teraz zapraszam Was do kuchni. Znowu w miarę typowa kuchnia. Nietypowa jest mikrofala, której w większości domów nie ma. Czajnik, lodówka, zlew, płyta. Nie ma piekarnika, nie ma żadnych ekstra wynalazków, nie ma blendera na przykład, który czasami się zdarza tutaj. Zestaw podstawowych, niezbędnych naczyń zwykle jest w każdym domu, ale warto sprawdzić, czy jest to, czego akurat potrzebujecie. I oczywiście źródło wody pitnej, bo na Bali nie pijemy wody z kranu. Są wymienne galony. W tym momencie mamy najbardziej popularną i chyba najgorszą wodę, jaką możemy mieć na Bali. Produkowana przez Danona Aqua, która jest zwykłą kranową tak naprawdę. Oczyszczaną chemicznie i niestety to jest domyślna woda, która jest w większości domów, jakie możecie wynająć na Bali. Ale możecie też poprosić właściciela, żeby Wam przywiózł ze sklepu inną wodę. Ewentualnie możecie zamówić ją przez WhatsAppa ze sklepu, w którym jest dostępna, albo samemu przywieźć sobie na skuterze taki galonik. Bardzo fajna jest ta przestrzeń chilloutowa tutaj. Pod dachem nie jest gorąco, jak się wyjdzie słońce na chwilę. A można sobie tutaj przyjemnie posiedzieć. Jest nawet wentylator sufitowy. No jak wyszło słońce, to zaczyna to wyglądać całkiem sielankowo.
Wczoraj jeszcze byliśmy świadkiem chyba czegoś, czego nie chciałem widzieć. Widzieliśmy, ile oni chemii pakują do basenu, żeby go uzdatnić do pływania. Jak przyjechaliśmy, ta woda nie była jakaś super czysta. W tym momencie wygląda, powiedzmy, że jakoś, no też nie jest to super czystość. No i oni tam zapakowali parę worków czegoś, czego nie wiem, czy będę chciał w tym pływać. Także może to jest jak z kiełbasą, że lepiej nie widzieć, jak to się robi, te baseny. Dobra, to zapraszam do środka. W sypialni łóżko z moskitierą. Bardzo przydatna rzecz. Szafa. Jest też klimatyzacja, ale w Ubud nie miałem nigdy potrzeby, żeby z niej korzystać. Przestrzeń robocza wewnętrzna. Przydaje się, kiedy mocno pada. I łazienka. Z fajną przestrzenią, do której przeznaczenia nie mam bladego pojęcia. Może tutaj powinna być wanna na przykład. Ale nie ma tu ani prysznica, ani nic. No ale fajnie mieć w łazience roślinki. To w zasadzie jedna z fajniejszych łazienek, jakie mieliśmy tutaj, mieszkając w domach na Bali. Jest otwarta, także nie ma wilgoci. Są za to ślimaki, żaby, potencjalnie mogą pojawić się węże. Bardzo przyjemnie się z niej korzysta. Mamy już teraz działający prysznic. Wszystko, czego potrzeba, ładne dekoracje, także łazienka zdecydowanie na plus. I wychodziłoby na to, że to bardzo przyzwoity domek. Ma ogród, basen, widok na pola ryżowe, a do tego kosztuje tyle, co kawalerka we Wrocławiu. Zanim opowiem, co mnie zaskoczyło w tym domu, to wiedz, że mam pomysły jeszcze na przynajmniej kilkanaście filmów pokazujących, jak naprawdę wygląda życie na Bali. Jeżeli to jest coś, co może Cię zainteresować, pomyśl, czy nie zasubskrybować mojego kanału. To jak jest z tymi karaluchami na Bali? No, niestety karaluchy są praktycznie w każdym miejscu, gdzie mieszkałem. I jest to coś, do czego trzeba się przyzwyczaić. Ja niestety nie nauczyłem się jeszcze wystarczająco ich kochać, także co 2-3 dni pryskam jakimś świństwem ze sklepu i wtedy nie przechodzą. Ale jak znacie jakieś bardziej eco-friendly rozwiązanie, to napiszcie mi w komentarzu. Niestety paru rzeczy nie przewidziałem. Jak przyjechaliśmy, basen nie był gotowy i 2 dni zajęło doprowadzenie go do stanu używalności. Z prysznica praktycznie nic nie leciało, w lampie mamy gniazdo szerszeni, a próba odpalenia gazu w kuchni to prawdziwa szkoła cierpliwości. Na dłuższą metę miałbym pewnie problem z tym gazem w kuchni, ale prawdziwym powodem, dla którego nie wynająłbym tego miejsca, są termity. I to niestety dość popularny problem w domach tutaj. Pomijając długoterminowe skutki, to strasznie brudzą i trzeba po nich sprzątać, czasem po kilka razy dziennie. Ale większość niespodzianek to drobiazgi. Basen po 2 dniach był czysty, gospodarz wymienił prysznic na nowy, dostaliśmy nowy czajnik, a nawet przyzwyczailiśmy się do szerszeni. To jedno z ładniejszych miejsc, w jakich mieszkałem przez ostatnie kilka miesięcy. Otoczone zielenią, piękny widok, fajna przestrzeń rekreacyjna. Także nawet jeżeli nie na dłużej, to na tygodniowe wakacje w Ubud świetne miejsce. Jeżeli chcesz zobaczyć, jak jeszcze można mieszkać na Bali, jak szukać domu, na co uważać i jakie po czasie znalazłem sposoby, żeby za to wszystko nie przepłacać, kliknij tutaj. A jeżeli jeszcze się nie znamy i chcesz wiedzieć, dlaczego rzuciłem najlepszą pracę na świecie i przeprowadziłem się na Bali, zobacz ten film.